Cześć, w tym filmiku pokażę, w jaki sposób wyznaczyć najkrótszą drogę dojścia do przystanku, korzystając z narzędzia Service Area w programie QGIS. Na samym początku, jak już mamy wczytaną warstwę podkładową oraz ustawiony układ współrzędnych dla naszego projektu, możemy podczytać sobie granice miasta, dla którego będziemy wykonywać analizę, tutaj akurat Łódź, oraz drogi. Ja mam tutaj przygotowaną paczkę danych BDOT i tutaj plik ze skrótem ADJA to jest granica miasta. Możemy tutaj zmienić sobie stylizację na pojedynczy symbol, obrys bez etykiety i OK, mam już granicę miasta. Następna rzecz to są drogi, czyli nasza sieć. To jest oznaczenie SKJZ. SKJZ tutaj. Mamy nasze drogi zaciągnięte. Okay. Jeżeli nie mamy wcześniej przygotowanej bazy danych z naszymi obiektami, to możemy sobie pobrać ją oczywiście przez wtyczkę. Tutaj jest ona, pobierasz danych, ewentualnie przez geoportal. Następną rzeczą, jaką potrzebujemy do naszej analizy, to są przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Tutaj wykorzystamy sobie wtyczkę QuickOSM. Tutaj we wtyczkach jest QuickOSM. Odpalamy tą wtyczkę jako klucz. Wpisujemy highway jako wartość bus stop i to nam pobierze przystanki autobusowe. OK. Mamy przystanki. Następna rzecz, jaką potrzebujemy, to są przystanki tramwajowe. I tutaj taka podpowiedź, jeżeli nie wiemy, jak nasz obiekt jest opisany na mapach OSM, no to możemy sobie wejść na stronę OSM w przeglądarce, najechać na interesujący nas obszar, prawym klawiszem klikamy wyświetl dane obiektów i tutaj nam się pojawi lista, jakie obiekty są na tej mapie i klikamy sobie na przystanek tramwajowy i widzimy, że to jest Railway Tramstop. Więc przechodzimy sobie do wtyczki tutaj. No i już ja to wcześniej robiłem, więc mam tutaj wpisane klucz Railway Tramstop. Wybieramy tylko zakres i uruchom. Dobrze, mamy już dane wczytane do QGIS-a. Teraz sobie to porządkujmy. Więc tak, zapiszemy sobie najpierw granicę miasta do pliku GeoPackage. Nazwiemy go Service Area. Ustawimy kodowanie na zgodne z naszym projektem, granica miasta. I OK. Możemy sobie skopiować styl. Kopiuj styl. Wklej. Usuwamy warstwę. Tak samo robimy z drogami. Eksport do naszego pliku. Drogi. OK. Tutaj skopiujemy sobie też styl. Wklej. Usuń warstwę. Dobra. Tutaj z naszej wtyczki QuickOSM pobrały się warstwy punktowe dla przystanków autobusowych i dla tramwajowych. Pobrała się też jedna warstwa poligonowa, ale możemy ją sobie usunąć. I zapiszemy sobie nasze przystanki też do tego pliku. Przystanki. OK. Tak samo tramwaj. OK. Tutaj od razu zrobimy sobie taką korektę. Mianowicie przystanki autobusowe oraz tramwajowe, które są poza granicami miasta, usuniemy. Czyli klikamy sobie na warstwę z przystankami, zaznaczenie według lokalizacji. W relacji do obiektów z warstwy granica miasta i są rozłączne, uruchom. Zaznaczyło nam obiekty, które są poza granicami miasta. Edytujemy warstwę, usuwamy. Tak, kończymy edycję. I tak samo z
przystankami autobusowymi. Usuwamy i OK. Mamy już wyczyszczone i przygotowane do naszej analizy. Możemy sobie też zmienić nazwę, przystanek. Dobrze, teraz jeżeli chcemy przeprowadzić tą analizę sieciową, no to przechodzimy do algorytmów processingu. Jeżeli nie mamy ich z tej prawej strony, to możemy sobie kliknąć w tą korbkę i tutaj wpiszemy sobie service area. Wybieramy service area from layer i tutaj warstwa wektorowa, która reprezentuje sieć. No to są nasze drogi. Typ ścieżki to będzie najkrótszy, można też wybrać najszybszy. Wtedy to będzie oparte na czasie i wybierzemy sobie dla autobusów. Tutaj wpiszemy 500 metrów. Dodamy sobie jeszcze jedną warstwę, takie punkty końcowe na liniach i uruchom. Kiedy zostaną obliczone nasze linie dla autobusów, analogiczną analizę przeprowadzamy dla tramwajów, tylko jeszcze zapiszemy sobie nasze pliki, nasze warstwy. Dobra, i to samo robimy dla przystanków tramwajowych. OK, jak przetwarzanie zakończyło się, to zapisujemy sobie warstwy do pliku, service area. I można by powiedzieć, że analizę sieciową mamy już wykonaną, ale teraz możemy zrobić jeszcze jeden krok, czyli wyznaczyć sobie takie strefy, w których droga dojścia do przystanku nie przekracza 500 metrów. I tutaj, ponieważ w tabeli atrybutów dla przystanków każdy przystanek ma przyporządkowaną sobie unikalną nazwę, to tak samo w naszej warstwie punktowej ta wartość została również zapisana i możemy sobie przy pomocy narzędzia najmniejsza geometria ograniczająca wyznaczyć sobie takie oto właśnie strefy. Tutaj w polu wybieramy, żeby grupowało według nazwy przystanku, a typ geometrii dajemy jako otoczka wypukła. Klikamy uruchom i możemy tutaj inne rzeczy sobie pozamykać, żeby nam nie zacieniało. No i zostały wyznaczone takie oto strefy 500-metrowe do przystanku, które nie pokrywają się w 100% z izochronami 500-metrowymi. To był cały poradnik tłumaczący, jak wykorzystywać polecenie Service Area w programie QGIS. W następnym odcinku pokażę, co jeszcze można zrobić przy użyciu tego narzędzia, jak można ten proces przyspieszyć oraz jakie jeszcze dodatkowe analizy przestrzenne można wykonać. Dziękuję za uwagę.